Słuchajcie, taki dzisiaj temat MK. Jakiej jeszcze nie było? Specjalnie ten odcinek chciałem rozpocząć od tego, że po prostu podchodzę sobie do auta, staję obok, byście zobaczyli, jaka to jest skala MK. Ja mam prawie 2 metry wzrostu, a ten samochód przy mnie wygląda jak kloc, czarna larwa, co tam jeszcze? Forteca. No te numery rejestracyjne idealnie tutaj siadają. W dzisiejszym filmie BMW XM. W zasadzie to w takiej podstawowej wersji właściciel, zgłaszając ten samochód do mnie, napisał nawet, że to takie skromne XM. Jak by wam to wytłumaczyć, kurczę? Może zacznę od tego, że każdy, kto widzi taką BMW XM, myśli sobie, że to wóz za 1 000 000 złotych albo i więcej. I w sumie to faktycznie ten wóz może kosztować ponad 1 000 000 złotych, bo mamy 3 rodzaje BMW XM. Wszystkie 3 wersje są hybrydami typu plug-in. I tak, w zasadzie taka normalna XM, w cudzysłowie oczywiście, ma 653 konie mechaniczne. Pod maską znajdziemy V8 połączoną z układem hybrydowym. Koszt takiego auta zaczyna się, no jakoś według konfiguratora, od 950 000 złotych. Druga wersja to XM Label Red, również z V8 pod maską połączoną z hybrydką. 750 koni mechanicznych prawie. Wersja Label Red rozpoczyna się od 1 100 000 złotych według konfiguratora. Taki start konfiguracji. Ale nawet nie wiedziałem, bo jakoś tak trochę chyba po cichu pojawiła się na rynku wersja najtańsza 50e. I tutaj pod maską nie mamy V8, a 6-cylindrową benzynkę B58 połączoną z układem hybrydowym również. I jeśli chodzi o cenę, kurczę, nie wiem jak tutaj by ugryźć temat, no bo aż tak super tanio w sumie nie jest. Ale wiecie, jak tamte dwie wersje rozpoczynają się od 950 000 złotych konfiguracja i kolejna od 1 100 000 od... Kurczę, to tutaj jak startujemy od 665 000 złotych, to chyba tak taniej się wydaje, nie tanio, ale taniej się wydaje, wyraźnie taniej. A opcji dobranych mamy tutaj w sumie zaledwie na 27 000 złotych. I wiecie co? Podoba mi się ta konfiguracja, jest mądra, bo samochód standardowo już ma bardzo bogate wyposażenie. Tylna oś skrętna, skóry są prawdziwe, jest tutaj dociąganie. Łatwiej będzie mu mówić po prostu, co tutaj zostało dobrane, więc tak, felgi 22-calowe, można tutaj jeszcze domówić 23-calowe, ale 22 cale spoko wystarczają, ładnie już auto wygląda, pasują po prostu do tej wielkiej bryły. Dobrany został też M Shadowline o rozszerzonym zakresie. 1600 zł dopłata. Nerki BMW Iconic Glow, te świecące, 3100 zł. Jeszcze tutaj widzę oznaczony jest jako opcja za 14 200 zł pakiet systemów asystujących kierowcę Professional. Zaledwie kilka opcji i to styka, ale tutaj przejdziemy do wyglądu zewnętrznego. Powiecie, no coś tak za grubaśnie wygląda ten samochód, a z pewnością nieskromnie został tutaj dołożony pakiet aerodynamiczny od Maxtona oraz większość elementów zewnętrznych tej maszyny zostało oklejone folią w kolorze czarny mat. Ale to jest, tak wiecie, część elementów jest matowa, część zostawiona błyszcząca. Proszę, tutaj też błyszczące. Akurat do pakietu aerodynamicznego te błyszczące elementy, które zostały zostawione, pasują. Wizualnie możecie mówić co chcecie. Każdy ma swój gust, są gusta i guściki. Ale ten wóz należy do tych, który się po prostu mega komuś spodoba, albo komuś mega nie spodoba. No. Samochód jest masywny raczej, jest to pokrewny wóz z BMW X7, długość ponad 5 metrów, właściwie 5,10 prawie, szerokość ponad 2 metry, jest to kloc, jest to czarna larwa. No i oczywiście forteca. Jeśli chodzi o mordeczkę, w ogóle jak ja mówię, mordeczka taka, że to hybrydka jest, każdy sobie myśli, o zaraz Jarisik tutaj jakiś wleci. Może i jest odrobinę przerysowana, ale właśnie o to tutaj chodziło. Właśnie miała być taka designerska, po prostu taka specjalna, bo wiecie, XM powstało podobno, żeby uczcić 50-lecie BMW Motorsport XM. Nie ma takiego w cudzysłowie cywilnego odpowiednika, jak na przykład mamy, no nie wiem, M5, no to jest przecież BMW 5 i M5. Jest BMW M3, no i trójka, a XM to po prostu
XM. BMW na początku miało troszeczkę inną koncepcję. Chciało stworzyć taki wóz sportowy, po prostu z silnikiem centralnie. Takim modelem było na przykład M1, kiedyś z lat 70., chyba 78 roku, ale nie, jednak zdecydowano się na zrobienie takiego bardzo indywidualnego SUV-a, bardzo indywidualnego modelu, chociaż z M1 widzimy tutaj nawiązania, na przykład dwa laserowo zrobione emblematy BMW po lewej i po prawej stronie. No według mnie to tak troszeczkę, powiedzmy, naciągane. Jeśli M1 była inspiracją dla stworzenia XM, no nie wiem. Wersja 50e nie dość, że jest taką najtańszą, chociaż nie wiem, najrozsądniejszą wersją XM, to też najświeższą, jako ostatnia pojawiła się niedawno na rynku, ale też się dowiedziałem, że przy okazji weszła ona na rynek z takim maleńkim liftem. W zasadzie wszystko praktycznie wygląda tak samo w starszych XM i w nowszych. Są zmienione uszczelki, są mniejsze szumy w okolicach lusterek, zostało zrobione inne troszeczkę, inaczej zestrojone zostało zawieszenie. O ile dobrze pamiętam, to wygłuszenia tutaj zostały też poprawione, dodane. Nawet szyby wymieniono na grubsze, by wyciszenie w tym aucie było lepsze. Tutaj w każdy XM ma taką charakterystyczną listwę pod oknami. Dziczyzna, taka hamuwa po prostu. No nie wiem, jak się jedzie tym samochodem, aż by się człowiekowi chciało tak nie chcę pokazywać, ale takie gesty różne, brzydsze pokazywać tak naokoło, no ale nie, no jak ktoś jest człowiekiem z klasą, to nie będzie tak robił, mimo że będzie jechał takim samochodem, to ja nie jestem człowiekiem z klasą, abym tak nie robił. O kurcze pieczone, ja wiem, że tutaj zdania na temat wyglądu będą podzielone, ale patrzcie, tu są dwie prawdziwe końcówki wydechów. Pionowo, pakiecik Maxtona, no to tutaj u góry również emblemacik charakterystyczny i też specyficzny. Podchodzimy do auta, no to wóz wita nas iluminacjami różnymi. Proszę, lampy z przodu. Tutaj, to akurat już widzieliśmy w BMW 7, ale to normalnie jak taka szafa taka. O, tutaj mamy jakieś fejki, a to ciekawe, może w mocniejszych wersjach mamy tutaj poprowadzone tunele do układu hamulcowego. No ten wóz i tak jest dość dynamiczny, bazowy taki, no bazowy, no tak to brzmi dziwnie, ale 5,1 sekundy do setki, kagańczyk na 250 km na godzinę. Merki też są tutaj wyraźnie zaakcentowane takimi przecięciami, jakby wyżłobieniami na masce. To akurat ten element z M3 i M4 kojarzę. Tutaj gniazdo do ładowania. Z drugiej strony, z tyłu, do tankowania. Lustereczka charakterystyczne, hashtag Empower, są tutaj fistingowe. Ja pierniczę, ale nawet tu wszystko jest duże, nawet ta dziura. Spokojnie, jeśli chodzi o felgi, rozmiar opon z przodu 275×40. Naprawdę kawał mamy tutaj hebla za tą felgą. Zaciski też olbrzymie, nawet nie wiem ile tutaj jest tłoczków, ale kilka jest. Olbrzymie te tłoczki. Z tyłu już felga oraz opony są szersze. 315×35 rozmiar. Tak jak wcześniej wspomniałem, już w serii w BMW XM mamy dwie osie skrętne. Jeśli mowa o bagażniku, trzeba pokazać. Taka XM może pełnić funkcję auta do codziennej jazdy. No jest duże trochę jak na miasto, trzeba przyznać, ale zużycie paliwa nie powinno być tutaj też nawet hybrydka. Oryginalna torba, którą dostaje się do XM na kable po prostu właśnie do ładowania. No tak, bo niskie zużycie paliwa, bo można sobie tutaj prądem troszeczkę pomagać. Te elementy to też nie jest plastik, jest jakieś może aluminium, coś takiego. Te elementy są szczotkowane, bagażnik jakoś mniej więcej 530 litrów. Licząc do tej półki, oczywiście półeczkę sobie można wyjąć i powiększyć przestrzeń bagażową. Pragnę tutaj zwrócić uwagę, że wszędzie tutaj będzie się przewijał taki motyw, jakby troszeczkę to jest takie origami, jak ktoś lubi geometrię wykreślną, bądź też różne takie zabiegi związane z puszczeniem światła, jest tutaj gra świateł, no to będzie po prostu zachwycony, ale zobaczycie wewnątrz, co tutaj się dzieje. Klameczka, ten sam motyw jest powtórzony. Kurczę, niby to tak trochę kamień drogocenny mi to przypomina, jakby tutaj był po prostu taka wstaweczka. Dociąganko dwustopniowe, bo nowoczesny wóz. Wnętrze w tym samochodzie jest naprawdę wspaniałe. Pełno tutaj najwyższej jakości materiałów. Proszę, taki boczek drzwiowy. No to calutki jest on. Miękki i cały obszyty w skórze. Też pragnę tutaj zwrócić uwagę na te
wzorki, ten cały projekt jakby, takie tutaj wykończenie. Dobrze się tutaj człowiek w środku czuje. Ilość miejsca z tyłu, proszę bardzo, tak to wygląda. Przestrzeń pasażerska, skóry Merido bodajże one się nazywają, standardowe, czarne, bez dopłaty. Jest to prawdziwa skóra panoramicznego dachu. Może i tutaj nie ma, ale i tak jest świetnie. W ogóle poduszeczki XM, alkantarka taka. Pasy, hashtag Empower, Emperformance. Więc co, ja tylko odpalę sobie samochód. Proszę bardzo. Jest tradycyjnie, ale ty burczy tutaj. Jest to ogólnie świeżynka, jeszcze tutaj folie są wszędzie. Auto ma jakoś 1300 km przebiegu, ale już został wymieniony tutaj olej, oczywiście, tak się powinno robić. Proszę, perspektywa z oczu pasażera z tyłu. Miejsca, powiem wam, jest tutaj pełno, ale patrzcie na to. Tutaj po prostu, jak to ślicznie wszystko wygląda. Oczywiście możemy sobie ustawić tutaj inne kolory. Tutaj odpala się samochód, bodajże to jest taka iluminacja w barwach BMW Motorsport, czyli czerwono, niebiesko i błękitnie. Podsufitka z alkantary, ale po prostu ta cała część jest tak wybita inaczej. To jest właśnie taka gra świateł. No tak to wygląda świetnie, naprawdę to tak ekstremalnie premium. Tutaj jakieś uchwyty na tablety, oczywiście keyless jest tutaj standardowo, klimatyzacja automatyczna, czterostrefowa też standard, podgrzewana tylna kanapa standard. Ach, no i w ogóle, jak tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Proszę bardzo, ja tutaj rozwalony jestem, naprawdę komfortowo, miejsca mam dużo na nogi, na głowę. Taki, powiem wam, słodziutki zapaszek tutaj panuje. Oryginalny zapach XM-a jest właśnie taki słodziutki. Ale wiecie, no nie jedna panna niecnych obyczajów by tutaj weszła i stwierdziła, że jest właśnie mega słodziutko. Jeśli chodzi o design deski rozdzielczej i ogólnie całego przodu, to wszystko wydaje się tutaj takie troszeczkę bardziej tradycyjne niż w 7 czy też w 5. Przede wszystkim ze względu na ten panel tutaj. Proszę bardzo. Tutaj też mamy jeszcze takie przyciski pod nawiewami. No i jedynie ten wielki, wygięty tablet z 2 ekranami. No tutaj jest taki, widać, że to są nowoczesne BMW po prostu. Właściwie też tutaj kilka detali sobie powymieniono na M-performance'owe, opcjonalne, czy tam powiedzmy akcesoryjne, dedykowane. Tutaj proszę też ta płetwa karbonowa. No i boczek drzwiowy z przodu identycznie tak jak z tyłu. Calutki jest w skórze. Świetnie się na to wszystko patrzy, świetnie się to wszystko maca. Fotele wentylowane, podgrzewane, cyk, z masażami. Wiecie, w XM w zasadzie to nie trzeba aż tak wielu opcji dobierać, by to auto było super wyposażone. Naprawdę bazowo jest petarda. Skóra oczywiście na desce rozdzielczej. Wszystko to jest miękkie. Tutaj też jest skóra miękko. Tkaninka, też to jest wszystko miękkie, nawiew, head-up, dekory, no to mamy tutaj takie srebrne połączone z prawdziwym karbonem. No i tutaj cała konsola centralna, szacun, że jest tutaj bardzo mało black piano, w zasadzie to tylko no tutaj, no i tutaj na tym panelu centralnym, ale fajnie, że to są normalnie fizyczne przyciski, pyk, pyk. Tryby jazdy, no to po prostu setup tutaj wciskamy i wybieramy, co chcemy mieć. Jest tutaj naprawdę dużo rzeczy do wyregulowania, nawet jak rekuperacja. To jest w zasadzie tak jak w normalnym BMW. Tutaj proszę, offroadowy feature. Znaczy jak w normalnym BMW. Po prostu tak bardziej tradycyjnie. Widać, że jest to MK już po gałęcjuszu. Tym regulujemy sobie, na jak wysokich obrotach skrzynia biegów ma nam trzymać silnik. M-Mode, proszę bardzo, Road, Sport, Sport. O, i od razu się tutaj liczniki zmieniły. Teraz Road wcisnę. Proszę bardzo. Dobra, jeśli jesteśmy przy licznikach, no to z kierownicy można tutaj sobie zmieniać wszystko. Czy tam asystent jazdy ma być. O, czy nawet radar tutaj. Znaczy to jest właściwie kamera, na której wszystko nam się pojawia na live. Nawet jak mamy tempomat aktywny, no i podjedziemy do jakiegoś auta, czy zmienimy pas, no to tutaj jest pokazane, to się wszystko zmienia. Te samochody się tak jakby na celownik nam zaznaczają. Wiecie, że w najmocniejszej wersji takie XM może mieć też pakiet M Driver, no to prędkość maksymalna jest ograniczona 290 km na godzinę. Jest to imponujące, bo jest to kawał klunkra i trochę waży taki wóz. Tutaj takie widżeciki, nowocześnie, fajnie to nawet wygląda. Tak designersko, może na początku trzeba byłoby się do tego przyzwyczaić, ale ja wiem, ja dzisiaj zrobiłem tym samochodem na razie 100 km i już w zasadzie tutaj operuję spoko. To są w ogóle takie tryby jazdy.
e-control, no to mamy tutaj podtrzymanie ilości prądu w baterii. Tutaj jest ilość prądu, tutaj ilość paliwa w baku. Wiecie, żeby były pełne osiągi, no to ja tutaj jechałem sobie w trybie e-control właśnie, żeby mi nie zjadało prądu. W trybie elektrycznym możemy jechać do 140 km na godzinę, tryb hybrydowy. Jest tutaj temperatura baterii. Jest to mega istotne w samochodach elektrycznych, bo od temperatury baterii zależy szybkość ładowania. Czemu Tesla jeszcze tego nie ma? Nawiewy, taka regulacja, to pamiętam chyba jak w piąteczce. I kierownica. No, widać, charakterystyczna BM-owska, cyk, M1, M2. Możemy sobie te tryby konfigurować. Elektrycznie sterowana. To jeszcze otwórzmy. Uchwyty na kubki, ładowarka indukcyjna. Dobra, gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. No proszę, taki bombowiec, a pod maską B58 w tym samochodzie generuje 313 koni mechanicznych oraz 450 Nm, ale spokojnie, jednostka spalinowa gra tutaj w jednej drużynie z jednostką elektryczną, która generuje z kolei 197 koni mechanicznych i ile niuta? 280 Nm. Łączna moc i moment obrotowy tego całego układu, że tak to nazwę, 476 koni mechanicznych oraz 700 Nm. I generalnie cały ten układ hybrydowy jest przeniesiony z BMW X550e. Bateria jest tutaj całkiem spora, możemy na prądzie sobie przejechać ponad 80 km nawet, jak jest ładna pogoda, jak nie szalejemy. Już nie chce mi się zaglądać, ale mniej więcej 30 kWh brutto, 25 netto. Prędkość ładowania 7,4 kW, AC oczywiście. No to tak akurat w nocy podłączamy sobie do garażu. Wiecie, dziennie nawet te realne już 60, 70 km, no to też już jest nawet spoko. Oczywiście, gdy nawet jedziemy tutaj w trybie elektrycznym i depniemy do dechy, no to też tutaj odpali nam się silnik spalinowy. Pojemność zbiornika paliwa 70 litrów prawie. Jest to najlżejsza wersja BMW XM, bo te cięższe ważą 2800 kg na pusto, a ta zaledwie 2700. Zobaczmy, ile ten samochód ma do setki. Producent deklaruje 5,1 sekundy. Jeśli mowa o prędkości maksymalnej 250 km na godzinę, zużycie paliwa, oj, ja się tak przejechałem tym autem i w trybie hybrydowym, nawet jakby tutaj była rozładowana bateria, ja coś czuję, że do 10 litrów dałbym radę się wyrobić w cyklu miejskim, taką larwą nawet. Ogólnie pluginy od BMW, jeśli mają wyczerpaną baterię, to całkiem nieźle sobie radzą. Jeśli chodzi o zużycie na trasie 90 km na godzinę, bardzo rozsądnie, no i 120 km na godzinę już troszkę więcej, ale wiecie, musimy być obiektywni, to nie Opel Corsa, a Forteca. Przenosimy się teraz na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. To jestem na miejscu, maszyna już jest odpalona, trochę się tutaj muszę schłodzić. Sprawdźmy sobie tutaj jeszcze, jakie jest wyciszenie. Szyby oczywiście są tutaj klejone. No i tak to wygląda, jak tutaj odpalimy silnik, na M2 sobie damy. Proszę bardzo. Jest tutaj trochę podbicie z głośników, tym bardziej, że mamy tutaj funkcję, lornetki, no to teraz wyłączone. Nie, no troszeczkę słychać tutaj te B58. Zróbmy sobie soundcheck. Maszyna furczy i burczy, mimo iż nie ma tutaj V8, ale szczerze, kurczę, jak chcę, oczywiście kryteria mogą być różne przy wyborze samochodu. Czekajcie, ja sobie tutaj włączę tryb normalny. Kryteria mogą być różne. Jedna osoba będzie chciała bardzo szybkiego takiego SUV-a, inna wystarczy jej po prostu takie 476 koni mechanicznych, to nie jest wolny samochód, 5 do setki, 250 bokagańczyk, o tym się zaraz przekonamy, ale jeśli chodzi o wygląd, czy to będzie 50e czy XM z V8,
No kurczę. No i minus 300, czy 400, czy 500 tysięcy złotych? Można myśleć przecież. Dobra. No to takie porządkowe przyspieszenie. No i niestety korek. A może jeszcze wentylowane fotele sobie zrobimy? A nie, włączyły się automatycznie. No, cwaniara. Ale ciekawe, gdyby X5 tak grubo doposażyć, by wyposażenia X5 i XM takiego bazowego praktycznie były takie same, no, taka X5 też by troszeczkę kosztowała, myślę. No ale tutaj to już kwestia indywidualna, czy komuś na przykład będzie pasował tutaj wygląd, bo to jest no kawał larwy po prostu, czy woli coś bardziej tradycyjnego jak X5. No ludzie, są gusta i guściki po prostu. Co kto woli. Dobra, myślę, że widzimy się za chwilkę. Ja tu muszę odczekać swoje. A few moments later. Ja już na rękawie, trochę mamy dziś opóźnienie. W stronę Berlina będziemy jechać pod wiatr, ale powiem wam, tego się tak troszeczkę nie spodziewałem. Ja wiem, że ten samochód jest bardzo charakterystyczny, jest to taki drogowy kozak po prostu. Niezależnie, czy komuś się podoba XM, czy nie podoba, jest drogowym kozakiem olbrzymim, ale ile osób tutaj w korku na mnie teraz patrzy, podziwia ten samochód. Nawet kciuki pokazują w górę, zdjęcia sobie robią, także pozytywnie, aż w pewnym momencie, no to można poczuć się no niezręcznie. No. Patrzcie, ludzie na nas patrzą, tyle osób na nas patrzy, a wy czasami takie rzeczy w komentarzach piszecie. Ludzie patrzą. No i dobra, czy XM będzie przypałowy, czy nie? Przed nami w ogóle najnowsza piąteczka jedzie. Ona nie jest przypałowa, nie zatrzymali. No i dobra. Nie, ale tutaj, ale się obrócili panowie. No jest to taki drogowy kozaczek, no cholera jasna. Dobra, kasujemy zużycie paliwa. Bardzo bezpośredni jest ten samochód. Jakoś tutaj mamy silnik spalinowy, ale też elektryczny. No to... Ale tutaj kopie z tyłu i dźwięki wydaje, strzela. Będzie 100-200, uda się. Dobra. Jak na razie hamujemy. Układowi hamulcowemu pomaga tutaj też rekuperacja. Także jak tak na co dzień będziemy sobie jeździć takim XM-em, hybryda typu plug-in, no to układ hamulcowy nie powinien nam się aż tak zużywać, mimo nawet dużej masy tego pojazdu. Nie, 100-200 trzeba będzie w drugą stronę, bo teraz było z góry, ale pod wiatr i to takie wiecie. Taki zakalczyk trochę. 2,7 tony. Jest. W lusterku widzieć tą mordę, jak tak przyspiesza, no grubo. I dobra, tutaj sobie odpuścimy. Nie wiem, czy ktoś tutaj się będzie wyprzedzał. No dobra. Tutaj sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. To co, takie 160, 140 km na godzinę. O 2000... Nie, troszeczkę ponad 2032 obroty. Nie no, wiecie co? Tryb hybrydowy mi się tutaj włączył. Włączymy E-Control, to jest podtrzymanie prądu. No tak, auto do 140 w trybie elektrycznym może jechać. 120 to mamy 1762. No nie wiem, może to 200-250 będzie? Nie wiem, warto zresetować. Ale dudnięcie jest tam z tyłu przy zmianie biegów. Ogólnie powiem tak, nie czuć, że ten samochód jest taki ciężki. Okej, czuć, że jedziemy SUV-em, ale nie jest to jakieś nie wiadomo co. A tutaj to nawet Niemiec, który zawsze Niemiec wyjedzie i chce zblokować, nie, zobaczył XM w lusterku, mówi, nie pierdzielę, tym razem nie. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. No i z górki. No, akurat jest luzik. Dobra. I to już
jest kagańczyk, może nawet wyższe biegi sobie wrzucać. 248 km na godzinę. Kurczę, ten wóz jest taki mocny, że chyba na 8 biegu by utrzymał taką prędkość. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Ty, ale tutaj w ogóle nic nie przechyla ten wóz, jak na żyroskopie. Ale kurczę, jaki on jest bezpośredni. W ogóle ciekawe, czy tutaj... Ciekawe, czy jakieś strzały są z tyłu, czy nie? Dobra, zrobimy sobie soundcheck. Może jeszcze zwolnimy do 1, co? Nie, dobra, na 2 już dziabniemy. Hup. Nie no, burczy, ale nie strzela. Burczy, ale nie strzela. 24 kWh na 100 km i 21,9 litra. Ale ta bateria powoli tutaj schodzi. Dobra, niech nas wyprzedzi. Pan tutaj nas wpuścił, a my przyspieszamy nieładnie trochę. Dobra, myślę, że teraz sobie dziabniemy 100-200 szybko. Lekko z górki, teraz lekko pod górkę. 13,21, praktycznie równo wyszło, no równiutko, 13,21. I dobra, próba autostradowa udała się, pomyślnie, mimo dużego ruchu, ale ta maszyna do tych 250 tak całkiem się buja, no ale MK to jest, MK panie. Zużycie paliwa i prądu 20,9 litra na 100 km i 23 kWh na 100 km. Mam nadzieję, że ten samochód, ta próba autostradowa, ten sufit tutaj, ta podsufitka, wam się to wszystko niesamowicie podobało, było to coś niesamowitego. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. A ja tutaj sobie zaraz jeszcze tryb komfortowy taki włączę i się porelaksuję jazdą, a co? Emeczka, można komfortowo sobie tutaj troszeczkę pożeglować.